Alchimia, jak ma to w zwyczaju, pod koniec miesiąca publikuje kolejne grafiki koncepcyjne z Gothica Remake. Tym razem otrzymaliśmy nowy wygląd ognistego demona, którego możemy spotkać w wieży Xardasa. I tak jak w przypadku poprzednich grafik, przeszkadzały mi detale, ale ogólny odbiór był raczej pozytywny. Tak niestety nowa, powiedzmy, reinterpretacja ognistego demona niespecjalnie do mnie przemawia. Alchimia przyzwyczaiła nas do tego, że lubi co nieco pozmieniać w oryginalnych projektach. Dzięki temu niektóre odświeżone potwory pasują, powiedziałbym, wręcz idealnie do gotikowego uniwersum. Tak w przypadku tego demona wizja artystyczna odbiegła zbytnio od materiału źródłowego, co jest zaskakujące, gdyż inne projekty są zdecydowanie bardziej demoniczne niż oryginalne wersje. Tak tej demoniczności po prostu brakuje w nowym wyglądzie lokaja Xardasa. Zatem porównajmy sobie starą i nową wersję. Już na pierwszy rzut oka widać, że stwory z innego wymiaru dość mocno się różnią. Nowsza wersja bardziej przypomina człowieka niż poprzednia. Zamiast dużej, niezbyt ludzkiej głowy mamy teraz właśnie ludzko wyglądającą czaszkę. Wprawdzie twarza czaszka wygląda bardziej demonicznie niż w przypadku zwykłego człowieka, tak moim zdaniem niespecjalnie pasuje do wymyślnego stwora, jakim jest demon z pierwszego Gotika. Dodatkowo sama głowa zdaje się pusta, zaś z oczodołów i ust wydostają się płomienie. Zupełnie tak, jak gdyby demon był wewnętrznie pusty, a jego skorupę wypełniał wyłącznie ogień. Przez to sługa Xardasa według mnie bardziej przypomina jakiś żywiołak ognia z innych uniwersów. Oczywiście w nowszej wersji zabrakło różnego rodzaju wypustek na głowie, przypominających nieco macki. W odświeżonej wersji demon ma naramienniki wyglądające jak te u Nocnego Króla z gry o Tron czy u Geralta z trzeciego Wiedźmina. W oryginale istota ze świata Beliara w ogóle nie posiada pancerza. Kolejnym elementem, który sprawia, że demon w nowszej wersji ma niezbyt gotikowy wygląd, to oczywiście budowa ciała. Nowszy wariant wygląda tak, jak gdyby twórcy po prostu dodali demoniczną czaszkę, szpony, skrzydła do atletycznego męskiego ciała, a dolną część korpusu wraz z nogami zamienili na poskręcane ogony. Dodatkowo wydaje mi się, że na piersi demona widzimy jego serce, również ogniste. W oryginale natomiast demon jest zdecydowanie bardziej muskularny i zamiast normalnych dłoni ma po 3 ogromne szpony. Jedyny element, który wygląda lepiej w nowszej wersji, to oczywiście skrzydła sługi Xardasa. Są większe i zdaje się bardziej dopasowane wielkością do reszty ciała tej istoty niż w przypadku oryginału. Niestety nowsza wersja zdaje się być zwykłym generycznym demonem z pierwszego lepszego fantasy, nie mającego tego gotikowego pierwiastka. Żeby wam przybliżyć, co mam na myśli, to wyobraźcie sobie, że zamiast takiego torusa dostajemy takie coś. Weź idź pogadaj z tym cfelem przy bramie. Pierwsza ciężka zbroja strażnika z growego dema nie pasowała do świata Gotika, dlatego doceniam, że dotychczas Alchimia musiała z pewnością poświęcić sporo czasu na stworzenie grafik, które świetnie oddawałyby klimat pierwszego Gotika, ba, nawet go wzbogacały. Co by nie mówić, to właśnie niektóre lokacje, pancerze czy potwory w nowszej wersji wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Nawet jestem w stanie przeboleć paszczę krwiopijcy, bo nadal wygląda jak stwór wyjęty z uniwersum Gotika. Natomiast nowy ognisty demon jest najgorszą interpretacją potwora z pierwszej części, jaką na aktualną chwilę widziałem. Nie ma on nic, co wyróżniałoby go na tle innych tego typu poczwar z innych gier, w przeciwieństwie do istot zaprezentowanych przez Alchimię. Oczywiście nie wiemy jeszcze, jakie odgłosy będzie wydawać ten demon, ani jakie będzie mieć animacje, ale jak wiemy, te elementy też przekładają się na klimat. A teraz wyobraźcie sobie ten dialog, ale z demonem zaprezentowanym przez Alchimię. Zaraz, kto? Kto to powiedział? To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mam być cicho? Jak widzicie, sam model demona to jedno, zaś lokacja jak i muzyka to drugie. Nawet jeśli zostawią demona z takim wyglądem, to klimat nieco straci, ale nadal będzie to gotik. Osobiście jednak wolę, aby twórcy nieco przeprojektowali nowy wygląd sługi Xardasa, a najlepiej to zaprojektowali go od nowa, biorąc pod uwagę oryginalną koncepcję. Nie wszystko jednak stracone. Na aktualną chwilę jest to póki co grafika koncepcyjna i finalnie istota ta może się dość mocno różnić. Widząc dość sporą krytykę wymierzoną właśnie w niegotikowy wygląd demona, wydaje mi się, że Alchimia jednak postanowi go przeprojektować. Wystarczy wspomnieć, że grafika koncepcyjna nie zawsze musi być ostateczna. Przykładowo tak miał wyglądać Atreus z God of War z 2018 roku. Ostatecznie nie wszystkie demony będą wyglądać jednakowo. Twórcy zapowiedzieli, że prócz ognistego demona z wieży Xardasa dostaniemy jeszcze zwykłego oraz księcia demonów i ich modele będą zdecydowanie inne.
Jestem oczywiście ciekaw, co z tego wyjdzie. Możliwe, że demon ognia pozostanie bez zmian, no bo w końcu Xardas był arcymistrzem kręgu magów ognia, zaś inne demony będą wyglądać już zdecydowanie bardziej jak te z Gotika. Możliwe, że niektóre postacie specjalne będą mieć swój niepowtarzalny, unikatowy wygląd. Jeśli tak, to jestem jak najbardziej za, bo pierwszy Gotik jak najbardziej zasługuje na jakieś urozmaicenie. Dodatkowo, kilka miesięcy temu Alchemia zaprezentowała nam maga ożywieńca i najprawdopodobniej będzie on występować w tej formie wyłącznie w wieży mgieł. Twórcy są otwarci na krytykę, więc z pewnością w finalnej grze otrzymamy nieco inaczej wyglądającego demona. To tyle na dziś. Dajcie znać, co wy myślicie o nowym wyglądzie ognistego demona z wieży Xardasa, a my widzimy się jeszcze w tym tygodniu, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! No to witamy na pokładzie.